that the Oil for Food program weakened the sanctions by allowing Saddam to pick the winners of the contracts issued under the program. Są to organizacje, w których występują skandale korupcyjne i które skutecznie zamiatają te wszystkie afery pod dywan. Z czym zwykle kojarzy się korupcja? Z łapówkami dla policjantów w zamian za uniknięcie punktów karnych? Z przekupnymi sędziami meczów piłkarskich? Z urzędnikami sprzedającymi przetargi? Cóż, korupcja w skali krajowej to poważny problem i zwalczanie jej to duże wyzwanie. Jeszcze większe wyzwanie to wyplenienie korupcji z instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ, WHO czy MFW. Organizacje tego typu dysponują olbrzymimi sumami pieniędzy na realizację rozmaitych celów, programów i agend. A tam, gdzie chodzi o miliardy dolarów w skali roku, tam też jest miejsce na różnego rodzaju nieprawidłowości. To są wielkie pieniądze, które jakoś trzeba wydać. Niestety te nieprawidłowości się zdarzały. Korupcja i nepotyzm są zjawiskami starymi jak świat. Trawią one też organizacje międzynarodowe. Natura ludzka jest niezmienna, a im większa instytucja, tym trudniej o 100% skuteczne mechanizmy kontroli. Jednym z najsłynniejszych i najgłośniejszych przykładów korupcji w organizacjach międzynarodowych jest program Ropa za żywność. Celem programu było umożliwienie Irakowi sprzedaży określonej ilości ropy naftowej na rynkach międzynarodowych pomimo nałożonego na ten kraj embarga po jego inwazji na Kuwejt w 1990 roku. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży czarnego złota miały zostać przeznaczone na budowę infrastruktury, zakup żywności, lekarstw oraz innych artykułów potrzebnych ludności cywilnej, która cierpiała na skutek sankcji. Na program poszło około 46 miliardów dolarów i w teorii, czy też na papierze, zakończył się on sukcesem. The fact that the sanctions were basically meeting their objective was the main reason that Saddam Hussein tried so hard to get around them. The Delfa report surmises that had Saddam Hussein succeeded in ending the sanctions, he would likely have resumed rearming Iraq with potentially dangerous results. Whether Saddam Hussein would have succeeded in ending sanctions will never be known. What we do know is that the sanctions, in fact, largely prevented Iraq from rearming. We also know that the Oil for Food program weakened the sanctions by allowing Saddam to pick the winners of the contracts issued under the program. Jednak okazało się, że rzeczywistość przedstawiała się zgoła inaczej. Jak wynika z treści raportu Niezależnej Komisji Śledczej do spraw nadużyć w ONZ związanych z programem Ropa za żywność, surowiec był sprzedawany po zaniżonych cenach wybranym przez dyktatora pośrednikom, którzy ją potem dalej odsprzedawali z zyskiem. Pośrednicy dzielili się zyskami z Saddamem Husajnem, dyktatorem Iraku. Po czasie okazało się, że na 4,5 tysiąca firm biorących udział w programie Ropa za żywność łapówki płaciła niemal połowa. W tym gronie byli tacy giganci jak Daimler Chrysler, Siemens czy Volvo. Szacunki mówią, że Husajn dzięki łapówkom pozyskał około 20 miliardów dolarów. Na jaw wyszło, że korumpowano funkcjonariuszy ONZ, by w ten sposób kupić sobie przychylność na arenie międzynarodowej. Pieniądze pod stołem dostawał m.in. szef programu i zastępca sekretarza generalnego Kofiego Annana Benon Sevan, były francuski szef MSW Charles Pasqua, francuski ambasador przy ONZ Jean-Bernard Merim, brytyjski poseł George Galloway, rosyjski poseł nacjonalistyczny Władimir Żyrynowski, przedstawiciel Rosji w ONZ Aleksander Jakowlew. Najświeższą aferą dotyczącą ONZ jest afera UNOPS, czyli Biura Narodów Zjednoczonych do spraw usług projektowych. Jest to agencja działająca w 80 krajach i zatrudniająca 12 tysięcy pracowników. Jest to niejako motor napędowy wszelkich operacji ONZ. W maju 2022 roku sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wymusił rezygnację dyrektor wykonawczej UNOPS Grete Faremo. Audyt wewnętrzny ONZ wykazał, że władze UNOPS przekazały miliony dolarów jednemu partnerowi biznesowemu. Spółce holdingowej o nazwie Sustainable Housing Solutions, SHS, wybranej bez konkurencji, staranności i zabezpieczeń,
czyli niezgodnie z procedurami ONZ. Partnerstwo UNOPS i SHS miało zaowocować domami dla ubogich ludzi w Indiach, Pakistanie, Nigerii, Ganie, Gwinei i na Karaibach. Zanim zbudowano jakikolwiek dom, pojawił się odpis na $22 miliony z prawie $60 milionów inwestycji. ONZ trawiony jest także przez korupcję polityczną. Jak wynika z badań Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości, duża część specjalnych sprawozdawców ONZ to byli dyrektorzy lewicowych fundacji i organizacji pozarządowych, którzy przyjmują miliony dolarów rocznie od tych fundacji poza jakąkolwiek kontrolą ze strony władz ONZ. Specjalni sprawozdawcy mają znaczny wpływ na stanowienie prawa, a szczególnie prawa człowieka. Jak wskazuje dyrektor Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości, dr Gregor Pupping, wśród wspomnianych wcześniej organizacji pozarządowych można wymienić Fundację Forda czy Open Society Institute inwestora George'a Sorosa. Korupcja i nadużywanie władzy w ONZ nie są niczym nowym, ale w ostatnich latach praktyki, które są sprzeczne z najlepszymi zasadami etycznymi i regułami prawa, zdają się występować nad wyraz często. W anglosaskiej prasie jeden z urzędników ONZ, który chciał pozostać anonimowy, nazwał te problemy endemicznymi. Stephen Brownie, autor książki Reforma ONZ – Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, był przedstawicielem programu rozwoju ONZ w Afryce i urzędnikiem do spraw rozwoju w siedzibie agencji w Nowym Jorku. Od lat obserwuje ewolucję ONZ od wewnątrz i z zewnątrz i krytykuje obecne trendy w zarządzaniu tą organizacją, zwłaszcza w zakresie zasobów ludzkich. Mogę tylko ubolewać nad rosnącym, a nie malejącym upolitycznieniem nominacji na poszczególne stanowiska w ONZ. Napisał w mailu do portalu PassBlue, który zajmuje się monitorowaniem działań ONZ. James Raymond Vreeland z Princeton University na łamach Annual Review of Political Science w maju 2019 roku opublikował artykuł pod tytułem Corrupting International Organizations, czyli korumpując międzynarodowe organizacje. Zawiera on szereg dowodów na korupcję globalnych instytucji, m.in. dowody na to, że USA wykorzystywały Międzynarodowy Fundusz Walutowy do przekazywania pieniędzy strategicznie preferowanym krajom, a ONZ handluje głosami i daje się wykorzystywać przez autokratyczne państwa jako zasłona de facto chroniąca przed skutkami łamania praw człowieka. Vreeland uważa, że naprawa tego stanu rzeczy jest kluczem do tego, by globalne instytucje odzyskały zaufanie. Patrzymy na organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, WHO czy nawet FIFA, jako podmioty, które działają na rzecz poprawy działania całej ludzkości. A tak naprawdę są to organizacje, w których występują skandale korupcyjne i które skutecznie zamiatają te wszystkie afery pod dywan, przeznaczając ogromne środki ku temu, aby dbać o swój wizerunek organizacji, która zbawia świat. Jednak nie tylko ONZ ma takie wewnętrzne problemy. Światowa Organizacja Zdrowia, w skrócie WHO, również od lat toczona jest przez korupcję i nepotyzm. Jedną z największych afer była ta z 2009 roku, gdy instytucja ogłosiła pandemię świńskiej grypy. WHO promowała szczepionki, na które państwa Unii Europejskiej wydały miliardy euro. Polska tych szczepionek nie zakupiła, jak się potem okazało, słusznie. Odkryto bowiem, że eksperci WHO pracowali dla koncernów produkujących tak naprawdę bezużyteczne szczepionki i dzięki tym powiązaniom te produkty znajdowały rynek zbytu. Komisja Parlamentu Europejskiego wszczęła śledztwo w tej sprawie, ale niewiele z niego wynikło. W ostatnich latach wybuchło również wiele pomniejszych skandalików związanych z WHO. Warto wspomnieć choćby ten z 2008 roku, który dotknął jemeński oddział tej organizacji. Kierował nim włoski lekarz Nevio Zagaria. W latach 2016-18 miało dojść w tej instytucji do szeregu nieprawidłowości, defraudacji środków oraz licznych praktyk korupcyjnych. Skoro jesteśmy przy WHO, to można jeszcze przy okazji wspomnieć, jak rozbuchane wydatki ma ta organizacja. Przykład: budżet w 2022 roku wyniósł $6,12 miliarda. Tymczasem na zatrudnienie i podróże wydano ponad $1 miliard. Utrzymanie siedziby w Genewie kosztuje niemal tyle samo, co wydatki na zakup sprzętu medycznego.
Warto zwrócić uwagę, że nie tylko międzynarodowe organizacje gospodarcze czy polityczne są korupcjogenne. Spójrzmy na słynną aferę w organizacji piłkarskiej FIFA. Skandal wybuchł w 2015 roku. Prokuratorzy federalni Stanów Zjednoczonych ujawnili przypadki korupcji działaczy i współpracowników związanych z FIFA, którzy mieli przyjmować korzyści finansowe w zamian za oddanie głosów na gospodarzy turniejów finałowych Mistrzostw Świata w 2018 w Rosji i w 2022 roku w Katarze. Amerykański Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty m.in. byłemu wiceprezydentowi FIFA Jackowi Warnerowi, a także Brazylijczykowi Ricardo Teixeirze i Paragwajczykowi Nicolasowi Leozowi. Warner miał otrzymać $5 milionów za głos, pozostali nieco mniej. Jak widać, wszelkiej maści organizacje międzynarodowe mają problem z korupcją. Jest to nie tylko kwestia ułomnej natury ludzkiej, ale też niewłaściwej konstrukcji tych organizacji. Profesor Mukesh Kapila z University of Manchester, który ma za sobą wieloletnią karierę w ONZ i WHO, wskazuje, że gdy ONZ prowadzi dochodzenie, jest to zazwyczaj wewnętrzna sprawa tej organizacji, w której jest ona jednocześnie oskarżycielem, sędzią, ławą przysięgłych i katem. A Biuro Nadzoru Wewnętrznego ONZ rzadko publikuje pełne raporty. Brakuje więc publicznego nadzoru i przejrzystości. Korupcja redukuje pozytywne skutki globalizacji i międzynarodowego handlu. Zaburza również do pewnego stopnia równowagę makroekonomiczną. Szkoda, że instytucje, które powinny odgrywać wielką rolę w jej zwalczaniu, czasami same mają z nią problem.